Pewnie będzie dla Was zaskoczeniem, że jako pierwszego nie umieściłem na kanale jednego z wielkich klasyków zespołu. Jednak uważam, że to jest bardzo dojrzały album dojrzałego zespołu i za kilka lat czas tą płytę zweryfikuje i będziemy w jednym szeregu wymieniać razem na przykład z takim Seventh Son of a Seventh Son. A dzisiejszym albumem jest Iron Maiden The Book of Souls. Ironi, jak zapewne wiecie, powstają w Londynie w 1975 roku. Założycielem był basista oraz główny kompozytor, czyli Steve Harris. Są uważani za największy oraz najbardziej wpływowy zespół w całym świecie heavy metalu. Do tej pory zdobyli około 600 złotych, srebrnych i platynowych płyt, zaś łączny nakład sprzedanych egzemplarzy to około 200 milionów sztuk. Są również rozpoznawalni dzięki postaci potwora Ediego, który gości na okładkach, sprzedawany jest jako gadżet oraz łazi sobie często po scenie podczas koncertów. Nazwa zespołu zostaje zaczerpnięta z filmu Człowiek w żelaznej masce. Zaś jedynymi oryginalnymi członkami pozostają gitarzysta Dave Murray oraz wspomniany Steve Harris. Muzyka charakteryzuje się melodyjnymi riffami i solówkami, klikającym basem i galopującym rytmem perkusji oraz wokalem Bruce'a Dickinsona, który ma bardzo szeroką skalę. W tym odcinku przyjrzymy się 16 albumowi grupy, czyli wydanemu w 2015 roku The Book of Souls. Całość muzyki to 92 minuty, zawarte w 11 kompozycjach, z czego 3 przekraczają 10 minut, a jedna 18. Mimo to album wcale nie nuży. Ilość pomysłów, harmonii i melodii zawartej w muzyce wręcz poraża. Słychać, że 5-letnia przerwa między albumami zaowocowała napisaniem bardzo dobrej muzyki z dużą ilością emocji i momentów zapadających w pamięć. To najbardziej rozbudowany album Ironów z wyraźnymi naleciałościami prog-rockowych kapel takich jak Yes, Genesis czy Jethro Tull. Na płycie przełożyli wyraźnie prędkości na klimat, co się sprawdza. Zresztą nie ma co wymagać od facetów po 60 nie wiadomo jakiej ekwilibrystyki gitarowej. To jest nadal żelazna dziewica, tylko trochę w innym wydaniu. Teksty oparte są głównie o kulturę Majów, ich wierzenia, krwawe ofiary oraz zaświaty. Brzmienie jest bardzo organiczne, naturalne, całość brzmi spójnie i klarownie. Słuchając tej płyty czujesz, jakbyś był z chłopakami na stadionie i razem z nimi mógł śpiewać. Te 11 utworów to czyste, tak kochane przecież przez fanów Iron Maiden. Żadnych krótkich przerywników, żadnych przesadzonych orkiestracji. Jedne utwory są wolniejsze, drugie szybsze, czyli jak mawiają, będzie pan zadowolony. A co najważniejsze, utwory nie schodzą poniżej pewnego ustanowionego przez zespół standardu doskonałości. Na płycie czuć wyraźnie tę potęgę i heroizm, do którego przyzwyczaił nas zespół przez lata obecności na scenie. Album również bardzo duży nacisk kładzie na rytm, ten kultowy galop, który jest obecny w każdym utworze. I wydaje mi się właśnie, że gitary i bas podążają za perkusją, a nie odwrotnie. Wokal Dickinsona, mimo zaawansowanego już śpiewaczego wieku, brzmi potężnie. Tu, gdzie trzeba wyciągnąć frazę, wyciąga. Tu, gdzie trzeba zakrzyczeć, krzyczy. Tu zaś, gdzie trzeba zaśpiewać, śpiewa dynamicznie i dźwięcznie. Wielki szacunek za to. Kawałki z The Book of Souls niesamowicie wpadają w ucho. Melodyjne solówki, 3 gitarki, które cały czas się wymieniają oraz śpiewne refreny powodują, że albumu słucha się z prawdziwą przyjemnością. I powiem wam, że do tej pory nie zdążył mnie on znudzić. Zaś płytkę cały czas wożę w samochodzie i od czasu do czasu ją sobie odpalam. To posłuchajmy fragmentów tego heavy albumu. Płytę rozpoczyna If Eternity Should Fail. Jest to utwór skomponowany przez Bruce'a. Zaczyna się klawiszowym intro, który później przeradza się w skaczące riffy oraz galopujący rytm. Utwór posiada bardzo fajny refren oraz kończy się melodeklamacją. Zaś tekst opowiada o tym, że ludzie myślą, że są wszechmogącymi bogami, jednak to doprowadzi ich do upadku, a szczególnie ich dusze. The Red and the Black jest to wręcz hicior koncertowy, zaś bezsłowny refren powinien wydobywać się ze wszystkich gardeł na stadionach. Bruce tutaj śpiewa pod gitary, jest epicko, a solówki długie, ale to przecież u nich kochamy. Tekst zaś opiera się o XIX-wieczną książkę o tym samym tytule, w której to życie jest przyrównywalne do talii kart, ale również przestrzega przed hazardem i graniem właśnie w karty.
solowy również powala refrenem, zaś Bruce niemalże go wykrzykuje. Wokal uzupełniają smyczki. Ciężki riff dodaje trochę mroku, zaś solo jest bardzo długie, gdzie trzej amigos pokazują swój kunszt gitarowy. Utwór jest bardzo monumentalny z wieloma zmianami tempa, zaś tekst opowiada o upadku ludzkości i wszelkich norm, a gdy to wszystko się stanie, światem zawładnie król odziany w pióra. I na zakończenie proponuję osławione Empire of the Clouds. Jest to najdłuższa kompozycja Ironów, bo trwająca aż 18 minut. Utwór rozpoczyna się bardzo emocjonalnym klawiszowym intro, do którego nawet w pewnym momencie dołącza wiolonczela. Następnie utwór się wiadomo rozwija, wchodzą gitary, jest dużo solówek, zmian temp, jest bardzo epicko i emocjonalnie, jak to przy tak długim utworze. Tekst zaś opowiada o katastrofie sterowca R-101, który w chwili wypadku był największym sterowcem na świecie. Muszę wam się przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych kawałków Ironów w ogóle. Zapraszam teraz do obejrzenia jednego z koncertów Ironów, na których byłem, tym razem z Krakowa, ze stadionu z 2015 roku. Było to niezapomniane widowisko i uważam, że każdy zespół powinien się uczyć od Ironów, jak robić spektakularne show. Obejrzymy teraz okładkę i wkładkę. Okładka ta dla Ironów jest dość nietypowa, bo przyzwyczaili nas do Ediego, który zawsze był otoczony ferią kolorów i barw z wieloma elementami grafiki. Tu jest zdecydowanie statycznie, surowo i minimalistycznie. Na czarnym tle jest portret przerażającego Ediego w stylistyce nawiązującej do kultury Majów. Nad nim białe klasyczne logo, a pod spodem tytuł albumu. Okładka jest stonowana, ale jednak mroczna na tyle, że gdy zaprezentowano ją na billboardach, trzeba było ocenzurować, gdyż dzieci się jej bały. Wkładka jest dosyć pokaźnych rozmiarów, książeczka zawiera 24 strony, jest bardzo kolorowa i ciekawa, nawiązująca stylistyką do czasów przedkolumbijskich kultur Ameryki Południowej. We wkładce, jak widzicie, są genialne grafiki à la freski, bezwłosy Eddie wyrywający serce podczas krwawego obrzędu Majów, teksty do utworów, foto zespołu na tle piramidy Tikal. Na ostatniej wewnętrznej rozkładówce skład zespołu, informacje na temat albumu, podziękowania, strona www i tym podobne. W środku digipaka jest foto chłopaków w sepi, jakby odnalezione gdzieś w muzeum, zrobione jakby w latach 30. jako dagerotyp. Na płytach CD nadrukowano szpetną facjatę Ediego na tle kolorowych wzorów z epoki Majów. Na stronie zewnętrznej na czarnym tle na jednej stronie jest kościotrup stworzony z Ediego i skrzyżowanych młotów kamiennych, a na tyle tytuły utworów, producenci oraz logotyp wydawcy. The Book of Souls jest powrotem zespołu do formy z lat 80. Ironi udowodnili, że potrafią pisać świetne piosenki, a stworzyli ich tyle, że musiały się zmieścić na 2 płytach. Ale trzeba przyznać, że ten album nie nuży. To są świetne, melodyjne numery. Wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepszy album stworzony w XXI wieku, więc up the Irons. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.
Cześć!